Do tej pory mieliśmy system, który działa, ale był z nim jeden problem. Nie widzieliśmy, co się dzieje. W systemach logistycznych często to jest kluczowe, dlatego dzisiaj zbudujemy coś, co w realnych firmach jest bardzo drogie, czyli panel operacyjny, a mianowicie dashboard decyzji. Będziemy musieli wprowadzić dość znaczącą zmianę w naszym kodzie, a mianowicie musimy rozszerzyć istniejącą symulację, czyli naszą aplikację Pygame, World, Trucks, Orders, Disruptor o panel informacyjny Head-Up Display, który wyświetli panel po prawej stronie ekranu. Będzie on miał stałą, niemodyfikowalną szerokość. Będzie pokazywał kluczowe metryki systemu, czyli aktualna klatka, czyli frame, wykorzystanie zasobów przez ciężarówki oraz wymaganych zasobów przez zlecenia, liczbę dostarczonych na czas i spóźnionych zleceń, liczbę odrzuconych zleceń, procent dostaw na czas. Nasz dashboard powinien zawierać sekcję Planner, która będzie pokazywała średni profit na zlecenie z ostatnich 10 zleceń. Również procent zrealizowanych zleceń na czas, całkowity profit, dochód oraz koszt, liczbę oczekujących zleceń, a także mini wykres profitów. Sekcja naszego przeszkadzacza to znowu liczba blokad i poziom korków, procent spóźnień dostaw, ogólny score chaos, który będzie pokazywał, ile nasz agent wygenerował chaosu na planszy i podobny wykres pokazujący skuteczność naszego agenta. Następnie chcemy stworzyć sekcję progress, w której stworzymy wykres, który będzie się generował w czasie. Będzie on zawierał profit, przesyłki zrealizowane na czas, opóźnione przesyłki oraz skuteczność naszego przeszkadzacza. Chcemy, aby każda metryka wyświetlana była w innym kolorze. Następnie będzie sekcja Trucks, gdzie będziemy mieli status każdej ciężarówki, informacje o jej pojemności przy pisanym zadaniu, jaki wygenerowała do tej pory profit i ile zrealizowała dostaw. Sekcja zamówień, gdzie będziemy mieli listę aktywnych zleceń, wymogi zlecenia co do przestrzeni w ciężarówce, jakiego dochodu możemy się spodziewać po zrealizowaniu danego zlecenia oraz czy ma ono przypisaną ciężarówkę. Zlecenie będzie miało również czas do deadline'u, kolor zależny od pilności. Chcemy, aby nasz dashboard posiadał elementy wizualne, progress bary, sparkline, wykresy, kolory, zielony to dobrze, czerwony to źle, legendę dróg. Kod powinien być czytelny, modularny, zoptymalizowany pod rendering w każdej klatce. Nasz panel jest osobną warstwą UI. Ma on stałą szerokość, jest przyklejony do prawej strony. Czyli nasz layout będzie zrealizowany w taki sposób, że po lewej stronie będzie symulacja, a po prawej dashboard. Tworzymy półprzezroczysty panel, dzięki temu nie zasłaniamy mapy, ale oddzielamy warstwę danych. Tworzymy sobie tutaj taki mini język UI. Funkcja T do wyświetlania tekstu, sep to separator, bar to progress bar i sparkline, czyli mini wykres. Dzięki temu nasz panel jest czytelny i łatwy do dalszej rozbudowy. Tu widzimy stan systemu w skali globalnej, czyli ile mamy zasobów, ile pracy czeka. Czyli to jest dokładnie to, co menadżer jakiejś firmy logistycznej chciałby zobaczyć. Najważniejsza metryka to procent dostaw na czas. To jest jeden z głównych wskaźników, który optymalizujemy w naszym systemie. Kolejna część to rzucenie okiem na agenta planera, jak sobie radzi. Nie patrzymy tutaj na jeden przypadek, tylko patrzymy na ostatnie 10 zleceń. To jest bardzo ważne, bo system jest dynamiczny,
Zależy nam, by ten agent optymalizował się na bieżąco. To sprawi, że ten agent nie powinien opuszczać zbyt wielu zleceń, gdyż rezygnacja z nich nie będzie generowała zysku. To sprawi, że unikanie kar nie zawsze jest drogą do osiągnięcia najwyższych profitów. Mini wykres pokazuje tutaj trend, czy system się poprawia, czy pogarsza. Czyli to jest dokładnie to, co w dalszej części naszego tutorialu nasz Reinforcement Learning będzie optymalizował. Następnie nasz przeszkadzacz, czyli druga strona gry. On nie ma profitów, natomiast jego celem jest zwiększyć opóźnienia. I to właśnie tutaj mierzymy. Timeline to jest jeden z ciekawszych elementów tego dashboardu. Widzimy tutaj historię systemu w czasie. Widzimy profit, zlecenia zrealizowane na czas, chaos oraz opóźnienia. Każda linia reprezentuje inną metrykę. Zielona profit, niebieska jakość, pomarańczowa chaos, czerwona spóźnienia. Teraz schodzimy poziom niżej. Obserwujemy pojedyncze ciężarówki. Patrzymy, czy jadą, ile mają zleceń, ile zarobiły. To pomaga debugować decyzje planera. Sekcja zlecenia informuje nas o tym, ile mamy zleceń oraz jego TTL, czyli Time to Leave, czyli jego deadline. Czerwony zaraz się spóźni, zielony jest bezpiecznie, żółty w trakcie. Zwróćmy uwagę na to, co tutaj się dzieje. Na początku mamy czas wyrażony w klatkach. Tutaj mamy informację, ile wszystkie nasze ciężarówki mają pojemności w sumie, ile z naszej floty jest zajęte, a tutaj mamy informację o tym, ile wymagają wszystkie aktualne zlecenia pojemności. Informacje o tym, ile paczek zostało dostarczonych, ile jest dostarczonych na czas, ile zaległych. Mamy tutaj również informacje o paczkach odrzuconych. Wszystko zmienia się dynamicznie. Tutaj mamy progress bar, który pokazuje, jaki procent zleceń realizowanych jest na czas. Tutaj mamy metryki dotyczące planera. Widzimy zysk na zlecenie z ostatnich 10 zleceń, które pojawiły się w systemie. Ile z nich zostało zrealizowanych na czas, jaki jest łączny zysk, przychód oraz koszt. Tutaj generuje nam się wykres, który pokazuje postępy naszego planera. Obecnie widzimy, że dość słabo sobie radzi, w przeciwieństwie do naszego przeszkadzacza, który na chwilę obecną dość skutecznie opóźnia przesyłanie paczek. Kolejny wykres to progres w czasie. Widzimy, czy planer się rozwija, czy nasz przeszkadzacz się rozwija, generując coraz większy chaos, jak wzrasta liczba spóźnionych paczek oraz jak prezentuje się liczba paczek zrealizowanych na czas. Kolejna sekcja obrazuje nam naszą flotę. Mamy tutaj 5 ciężarówek. Szary kolor oznacza, że są one w stanie oczekiwania na zlecenie lub że nie dostarczyły zlecenia i muszą czekać na jego anulowanie, by móc przystąpić do kolejnego. Kolor zielony oznacza, że dana ciężarówka realizuje właśnie dane zlecenie. Czasem realizuje 2 naraz, tak jak tutaj zlecenie numer 64 i 67. Teraz doszło jeszcze zlecenie numer 70. Mamy tutaj informację, ile dana ciężarówka wygenerowała zysku, ile dostarczyła paczek. Zlecenia pojawiają się systematycznie co 60 klatek. Mamy tutaj informację o numerze zlecenia, jaka jest wymagana ładowność ciężarówki, aby obsłużyć dane zlecenie, jaki jest przychód z tego zlecenia, jeśli zostanie ono zrealizowane na czas, która ciężarówka obecnie je realizuje oraz czas do końca zlecenia. Jak widzimy, w tej konfiguracji nasz planer nie radzi sobie jeszcze najlepiej, dlatego kolejny etap to będzie stworzenie algorytmu sztucznej inteligencji, która będzie próbowała poprawić pracę tego planera.
ale będzie również agent, który będzie poprawiał pracę naszego przeszkadzacza. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie ze sobą współzawodniczyć.